Star Trek 10 Nemesis. Teoretycznie miał to być ostatni film, jeżeli chodzi oczywiście o załogę Enterprise. Chodzi mi oczywiście o kapitana Picarda, o pierwszego, o Data i tak dalej, i tak dalej. Tak miało być, no ale jak było, no o tym już będziemy gadać kiedy indziej. W każdym razie, 10, no tutaj jest rzeczywiście dużo rzeczy. Fabuła, sprawdziłem sobie opis wcześniej na Filmwebie i jest: załoga Enterprise udaje się do Romulan i chce negocjować traktat pokojowy. No i oczywiście wszystko, jak może coś pójść źle, jak to mawiał Murphy, to pójdzie źle, więc rzeczywiście tutaj się dzieje bardzo dużo rzeczy. Powraca naszych mnóstwo starych znajomych, jak już mówiłem wcześniej, bo jest kapitan Jean-Luc Picard, jest oczywiście Data, Geordi LaForge, w tej roli LeVar Burton, a o tym za chwilę jeszcze powiem coś więcej, ale pojawia się dużo fajnych, ciekawych aktorów, bo rzeczywiście w roli Zwola, w roli wielkiego Zwola, Tom Hardy, tak, ten Tom Hardy, którego znamy i sam stwierdził, będzie dobrze, będzie mocnie, to jest Star Trek w końcu, to nie jest jakiś tam granie w filmie o Patryka Wegi, to jest po prostu coś pięknego, coś mocnego. No i okazało się, że no niestety nie wyszło tak jak sobie życzył. Dopiero kilka lat później, kiedy wystąpił w roli głównej w filmie Bronson, wtedy dopiero jego kariera rozkwitła, ale również w tym filmie pojawia się jeden z moich ulubionych aktorów, czyli Ron Perlman. Ciężko go poznać, ale bardzo charakterystyczny głos, także nie jest najgorzej. Przyzwyczaiłem się do tego, że fabuła Star Treka nie jest jakoś specjalnie wyszukana, wysublimowana. To jest po prostu zwykły film akcji. No, wiadomo, wiele takich było w latach 90., a to jest akurat zaraz po, bo to jest 2002. I tak myślałem, ok, w porządku, będzie dobrze, ale no im więcej oglądam, tym nagle się okazuje, że no nie, no rzeczywiście tutaj dostajemy powtórkę z rozrywki po raz wtóry, po raz kolejny. Niespecjalnie cokolwiek nowego dostajemy. No i zastanawiam się, czy to jest rzeczywiście kierunek, w którym ja chcę, ażeby ta seria podążała. Okazało się, że nie. I zresztą nie tylko ja, bo zarówno widzowie, którzy wtedy poszli albo nie poszli do kin, to właśnie jest kluczowe, stwierdzili, dziękuję bardzo, nam się to niespecjalnie podoba. Trzeba powiedzieć tak, fabuła kuleje, ale są plusy. Jak to mawiali w Misiu, są plusy dodatnie i plusy ujemne. VFX, czyli efekty specjalne, naprawdę rzeczywiście jest bardzo fajnie, bo można było, pamiętaj, to jest film sprzed 21 lat, w dniu nagrywania tej recenzji, ten film ma 21 lat, więc można by się spodziewać, że no, efekty specjalne i efekty wizualne bardzo się zestarzały, ale nawet biorąc poprawkę na wiek, ponad 2 dekady, nie jest najgorzej. Całkiem fajnie się ten film rzeczywiście ogląda, ja akurat mam takie fajne dwupłytowe wydanie. Jeżeli chcesz podobne, to w opisie, a także w linku przypiętym, w komentarzu przypiętym wrzucę link do tego filmu, możesz sobie kupić na Amazonie, bo rzeczywiście filmy sci-fi to najlepiej oglądać na Blu-rayu w 4K. No i rzeczywiście tutaj jest dobrze, ale czemu ta fabuła kulała? Bo otóż był jeden wielki problem z reżyserem. Za reżyserię był odpowiedzialny Stuart Baird. No, facet wcześniej zrobił 2 wielkie filmy, bo wyreżyserował taki film jak Executive Decision. No, tam jest oczywiście Kurt Russell, Steven Seagal się pojawia przez chwilę, tam jest jeszcze m.in. John Leguizamo i kilku innych świetnych aktorów, a także U.S. Marshal, czyli to jest druga część. Był taki wielki, fajny film z Harrisonem Fordem i Tommy Lee Jonesem w roli jak Tommy Lee Jones w Ściganym. Dokładnie o tym filmie mowa, to jest druga część, gdzie tam właśnie wystąpił Tommy Lee Jones, Wesley Snipes, a także m.in. Robert Downey Jr. Więc kiedy miał takie 2 hity, no to wytwórnia stwierdziła, proszę bardzo, chcemy Ciebie. No ale okazało się, że jeden z producentów, nie wytwórnia, jeden z producentów, a także scenarzysta chcieli kogoś innego. Oni właśnie chcieli, ażeby wyreżyserował ten film LeVar Burton, czyli Geordi LaForge. Kojarzysz? Wiesz, o co chodzi. No ale okazało się, że nie, wytwórnia woli kogoś innego, kogoś, kto ma doświadczenie. No i to był wielki błąd, ponieważ Stuart Baird może miał doświadczenie, on w ogóle edytorem, jest montażystą, tak nawet sobie jeszcze tylko sprawdziłem, co on takiego edytował rzeczywiście, żeby powiedzieć, on rzeczywiście dobrym jest montażystą. I tak popatrzymy z ostatnich filmów, to jest Tomb Raider, 47 Roninów, Skyfall, Zielona Latarnia, Salt, Edge of Darkness z Melem Gibsonem, Casino Royale, The Legend of Zorro, no Maverick, Demolition Man, czyli ze Stallonem film i tak dalej, Szklana Pułapka 2, Zabójcza broń, więc tego rzeczywiście jest dosyć dużo, tych produkcji dosyć znanych jest mnóstwo, no ale to, że jesteś dobrym montażystą, nie oznacza, że jesteś dobrym reżyserem, bo kiedy przyszedł na plan, to okazało się, że jest totalnie
nie ma pojęcia o Star Treku. Kiedy zobaczył właśnie Geordiego LaForge'a, to myślał, że to jest jakiś po prostu, on gra obcego i tylko po prostu ma specjalnie założone takie jakieś soczewki na oczy, żeby mógł widzieć. Nic, nawet nie wiedział, jak się ludzie nazywają, kiedy zamiast powiedzieć LeVar Burton, to było jakieś Laverne. No, totalny ignorant. No i on zresztą sam się przyznał, powiedział, że jego to nie interesuje. A czemu dostał tę fuchę? Bo się okazało, że dostaniesz tę fuchę pod warunkiem, że nam zmontujesz jeszcze 2 inne filmy. Musiał zmontować, oczywiście nie był uwzględniony w napisach, musiał zmontować Mission Impossible 2, a także film Tomb Raider, ten z 2001 roku z Angeliną Jolie. Więc rzeczywiście, wiesz, transakcja łączona. No i nie wyglądało to dobrze. Nie pracowało się ludziom fajnie. Z tego, co czytałem na IMDb, facet, no, totalnie miał wywalone, a robimy tyle. Po prostu kolejna wypłata, kolejny film do odfajkowania. No i to widać, to czuć rzeczywiście w tym filmie, że no, jeden z poprzednich filmów, Pierwszy Kontakt, kiedy oglądałem go, to czułem, jakbym oglądał jeden długi, wielki odcinek. A tutaj tak się oglądałem i się zastanawiałem, kiedy to się skończy. Wiesz, to jest na zasadzie, idziesz na imprezę do cioci, musisz pójść, bo to jest ciocia normalnie, wali naftaliną i tak dalej, ale trzeba wysiedzieć, trzeba wypić tą herbatę z 5 łyżeczkami cukru i w takiej koszy, no po prostu masakra. I tak mniej więcej jest z tym filmem i fabularnie on nie nadaje się do niczego, można by rzec. Efekty specjalne i aktorzy w pewien sposób ratują ten film. Bo rzeczywiście sprawili, że okej, to jest znośne. To nie jest wybitne dzieło, ale ten film jest znośny. Patrick Stewart, czyli Jean-Luc Picard, był bardzo zadowolony nie tyle z tego filmu, ale z udziału w tym filmie, ponieważ za wypłata, którą dostał za ten film, to było tyle samo, mniej więcej, ile dostał za wszystkie odcinki, wszystkie sezony serialu Star Trek Następne Pokolenie. Ogarniasz? Więc różnica potworna była w wypłacie. Oczywiście, kiedy planowano ten film, stwierdzono, dobrze, mamy mnóstwo fajnych rzeczy, powracają ludzie, powraca Worf z Star Trek Deep Space Nine. Będzie fajnie, może zrobimy coś więcej. Jeżeli ten film odniesie sukces, to robimy inny. Kolejny będzie kontynuacja i będzie to tak zwany crossover, czyli połączymy kilka produktów. I miało być połączone Star Trek Deep Space właśnie Nine, Star Trek Voyager, miał powrócić Riker, no bo Riker, czyli pierwszy, i dodatkowo miało jeszcze kilka być rzeczywiście innych rzeczy i połączymy to wszystko, czyli weźmiemy fanów Star Trek, jak mówiłem, Deep Space Nine, Voyagera, Następne Pokolenie i tak dalej, zrobimy, to będzie mega wielki film, będzie super, no ale się okazało, że ten film poległ w kasach kinowych, ludzie go obejrzeli i stwierdzili, nie, no, to nie jest rzeczywiście dobre kino, to nie jest rzeczywiście fajny film, tak patrzę rzeczywiście, czy coś tutaj jeszcze jest i no, ten film dla fanów Star Treka, tak, jak najbardziej, pozycja obowiązkowa, nie ma tutaj w ogóle gadania. Dla fanów sci-fi można obejrzeć. Tak się zastanawiałem, czy mogę Ci ten film polecić, ale mogę, bo o ile rzeczywiście fabuła w wielu aspektach nie domaga, no ale mamy dużo interesujących postaci, aktorów mamy naprawdę cudownych. Tom Hardy, no wiadomo, nie będę mówił kogo on gra, ale obejrzysz i przekonasz się sama albo sam. W ogóle jeżeli masz znajomych, którzy lubią recenzję, udostępnij tę właśnie na swoich mediach społecznościowych, niech to się niesie. No i nie ma super fabuły, są dobre efekty specjalne. Nie ma rewelacyjnych rzeczy, ale mamy dobre, ciekawe postacie i fajnych aktorów. Romulan, no wiadomo, że mamy Romulan, mamy Borgów i tych kilka innych rzeczywiście takich sygnałów, kilka rzeczy, które są standardowe dla Star Treka, więc nie jest najgorzej, naprawdę nie jest najgorzej, może być, jak chcesz to odhacz, a jeżeli lubisz, kochasz Star Treki, kochasz recenzje takowe, proszę bardzo, tutaj z tej strony albo z tej strony, gdzieś tak, jest ich całe mnóstwo.